ponad 55 metrów, ponad 100 milionów. Czy ten pomnik ma zachwycać, czy szokować? Witamy w Konotopiu. Monumentalne figury religijne od lat przyciągają nie tylko pielgrzymów, ale również turystów. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce jest oczywiście figura Chrystusa Króla w Świebodzinie. Mieliśmy okazję zobaczyć ją z bliska podczas jednej z naszych wcześniejszych podróży. Jej rozmiary naprawdę robią wrażenie i trudno przejść obok niej obojętnie. Ale dziś zabieramy Was w zupełnie inne miejsce, znacznie mniej znane, a pod pewnym względem równie niezwykłe. Jedziemy do niewielkiego Konotopia w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie stanęła monumentalna figura Matki Bożej. I właśnie jej poświęcimy dzisiejszy odcinek. Całą historię rozpocznę dla Was właśnie tutaj. Jesteśmy na terenie okalającym sanktuarium Matki Bożej Bolesnej właśnie w Konotopiu. Dlaczego tutaj? No bo tutaj rozpoczyna się historia związania z tym miejscem właśnie Romana i Grażyny Karkosików. W latach 90. XX wieku kupili XVIII-wieczny pałac Zboińskich w niedalekim Kikole. Związali się z tym miejscem i ufundowali sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, które mamy nadzieję Wam za chwileczkę zobaczyć. Chodźcie, zobaczymy, czy uda nam się zajrzeć do tegoż sanktuarium. Bardzo proszę, jak widzicie, możemy tutaj zobaczyć informacje wybudowane jako dar wdzięczności za beatyfikację Jana Pawła II w 2011, ufundowany właśnie przez Grażynę i Krzysztofa Karkosik. Słuchajcie, kamień z kościoła w Kanie Galilejskiej upamiętniający pierwszy cud Jezusa na prośbę Maryi, no widząc coś takiego naprawdę przypomina mi się scena z Misia. No, bardzo przepraszam wszystkich, natomiast no, sama taka kalka przychodzi mi do głowy, tak? Kamień z Jeleniej Góry. Tyle powiem. Niestety nie zerkniemy. I to jest dla mnie troszeczkę dziwne, bo jeżeli 2 dni temu, w sobotę 15 sierpnia, dokonało się poświęcenie pomnika Maryi, który jest oddalony 300 metrów od tego miejsca, to można by było przypuszczać, że pielgrzymi będą chcieli tutaj zajrzeć. No nawet jeżeli chcą, to nie mają takiej możliwości. 15 sierpnia, czyli dokładnie 2 dni temu, miało miejsce uroczyste poświęcenie przez biskupa tegoż właśnie największego w Europie pomnika. Byli liczni zaproszeni goście. Na przykład honorowym gościem był Lech Wałęsa, były występy zespołu Mazowsze, a to, co za mną widzicie, no to właśnie dekonstrukcja tego wszystkiego, co tutaj było przygotowane właśnie na uroczystą konsekrację. Prace trwają. To, co widać na pierwszy rzut oka, to rzeczywiście doskonale przygotowana infrastruktura. To wydaje się być już dzieło gotowe. Oczywiście zaraz przejdziemy dalej, bo diabeł tkwi w szczegółach. Natomiast do tej pory jeszcze nie można tutaj parkować. Tak nam tutaj przekazała ochrona, także parkujemy na okolicznych polach, gdzie rzeczywiście to miejsce również jest przygotowane. Naprawdę pięknie. Trzeba przyznać, że tutaj otoczenie robi wrażenie. I pielgrzym, i turysta musi zjeść. Oczywiście, na ten moment jeszcze miejsce jest przygotowane, ale jeszcze nie otwarte. Także zerknęliśmy, toalety już są, pięknie to wygląda, ale jeszcze nic nie zjemy. Także czekamy na moment otwarcia.
Wiemy już, kto był na uroczystej konsekracji, ale może ciekawe jest, kogo nie było. Otóż nie przyjechał ojciec Tadeusz Rydzyk. Czyżby uważał, że to miejsce, również w województwie kujawsko-pomorskim, jak jego imperium w Toruniu, będzie dla niego konkurencją? Czy może zgarnie część pielgrzymów? Nie wiem, ale się domyślam. A dla wszystkich zainteresowanych wklejamy link do naszego filmu właśnie o imperium ojca Rydzyka w Toruniu. To może troszkę twardych, liczbowych danych. Słuchajcie, sam pomnik ma 55,6 metra, natomiast cokół, który tu widzicie, ma metrów 15, w związku z czym sama postać Maryi to jest 40 metrów. Dzięki temu jest to najwyższy pomnik w Europie maryjny. Jest to również pomnik wyższy od Jezusa Chrystusa z Rio, Jezusa ze Świebodzina. Natomiast Filipiny naszą Matkę Bożą Miłosierną pobiły i to o kilka długości. Dodatkową atrakcją tego pomnika jest taras widokowy, który znajduje się na atresoli korony, tak byśmy powiedzieli, tego postumentu. Co ciekawe, i w dzień konsekracji, i dzień później, czyli w niedzielę, stały tutaj nieprzebrane tłumy w ponad 2-godzinnych kolejkach, aby się na ten taras widokowy dostać. No mam nadzieję, że dzisiaj jest poniedziałek i uda nam się nieco szybciej. Chodźcie, sprawdzimy. Słuchajcie, idziemy sobie na piechotę, ponieważ do windy jest kolejka. No co nie dziwi, my jako dziarscy młodzi i żwawi sobie damy radę pójść po schodach. Natomiast no to jest oczywiście sympatyczne i dobrze, że taka winda jest, nawet jeżeli jest okupowana, z racji tego, że osoby z dysfunkcjami mogą sobie na taras widokowy wjechać. Widzieliśmy zdjęcia z budowy, gdzie rzeczywiście pokazywano piękno tego betonu strukturalnego, który właśnie posłużył do budowy, natomiast nie wspomniano o tym, że naprawdę niesamowite wrażenie rozproszonego światła robią właśnie te, nie wiem, osłony okienne, trudno mi to nazwać, natomiast słuchajcie, jak się wchodzi, to wygląda po prostu przepięknie. Brawa dla architekta, który to zaprojektował, bo mnie zachwyciło. Kolejny szczegół architektoniczny, na który chciałabym, abyście zwrócili uwagę, to między innymi te drzwi, one na dole są również podobne. Uważam, że wyglądają przecudnie, rzeczywiście robią niesamowite wrażenie. Podążamy za wzrokiem pomnika Matki Boskiej, ponieważ wieść gminna niesie, że jest on skierowany właśnie na posiadłość państwa Karkosików. Także słuchajcie, no nie wiem, to gdzieś w tamtą stronę, tak by wskazywało. Absolutnie w tym miejscu należy podkreślić, jak ważną dziedziną gospodarki jest turystyka pielgrzymkowa. Zakładamy, że oczywiście to miejsce w jakimś momencie zacznie komercjalizować ten napływający ruch pielgrzymkowy. Na ten moment, tak jak widzieliście, kawiarenka jest jeszcze nieczynna. Natomiast no, zakładamy, że w którymś momencie właśnie to nastąpi, bo rzeczywiście turystów i pielgrzymów jest tutaj naprawdę dużo. Cóż, jeżeli byłabym przedsiębiorcą, który gdzieś obok ma restaurację albo hotel, niewątpliwie byłabym w tym momencie bardzo, ale to bardzo szczęśliwa.
Z drugiej strony, gdybym miała tu ziemię z nadzieją na ciche siedlisko, no to nie byłby najszczęśliwszy dzień mojego życia. Także, no cóż, zawsze to trzeba wyważyć. Natomiast, no kto wcześniej słyszał o Świebodzinie? Pewnie niewiele osób, zanim z innych części Polski, może tak, zanim powstał tam pomnik Chrystusa. Natomiast kto wcześniej słyszał o Konotopiu? Nie wiem, gdzieś z lubelskiego albo podkarpackiego. Mam wrażenie, że o Konotopiu usłyszy teraz cały kraj, jak nie i Europa. Cała inwestycja jest zbudowana na prywatnej ziemi państwa Karkosików i wszystko to, co tutaj widzicie, kosztowało około, przynajmniej tak szacuje Murator, około 100 milionów złotych. Budowa trwała od marca zeszłego roku, czyli mówimy tutaj nieco ponad rok. I teraz tak, jako przedsiębiorca absolutnie uważam, że nie należy nikomu zaglądać do portfela. I to, co państwo Karkosikowie robią ze swoimi pieniędzmi, to jest jak najbardziej ich sprawa. Zawsze możemy się jednak zastanawiać, co my byśmy zrobili, mając wolne 100 milionów. No, 100 milionów to jest na przykład koszt budowy jednego skrzydła szpitalnego. To jest na przykład koszt budowy szkoły na 800 dzieci. Także czy jest to przejaw takiej gigantomanii, takiej tradycyjnej, polskiej, powierzchownej pobożności, połączonej być może nieco z megalomanią, bo podobno gdzieś czytałam, że ma to stać 300 lat i być świadectwem właśnie wiary państwa Karkosików po latach. No to musicie sobie odpowiedzieć sami, tak? Czy to były dobrze wydane pieniądze, czy można było je wydać inaczej? Natomiast troszeczkę jest to taki sport narodowy Polaków, czyli zaglądanie innym do kieszeni i pewnie w tym momencie, mimo że z tego drwię, sama to robię. Zakładam, że wiecie, kim są państwo Karkosikowie, pani Grażyna i Roman Karkosik. No to bardzo majętne osoby, szacowane przez tygodnik Wprost na nieco mniej niż 2 miliardy złotych, 44. miejsce na zeszłorocznej liście milionerów właśnie tegoż tygodnika, tygodnika Wprost. W prasie wyczytaliśmy, że ten pomnik to jest takie wotum dziękczynne za uratowanie życia w trakcie operacji. Pan Roman był operowany. Nie wiem, czy coś tam się zadziało złego czy niedobrego w czasie tej operacji, natomiast właśnie postanowił takie wotum dziękczynne tutaj wybudować. No i znowu za uratowanie życia ja pewnie osobiście podziękowałabym lekarzom. I rzeczywiście może w ramach wotum dziękczynnego wybudowałabym coś fajnego dla szpitala, który mnie operował, ale pewne entuzjaści zjedzą nas całkowicie za jakąkolwiek krytykę. Natomiast no, dosyć dużo takich głosów krytycznych i to, umówmy się, z kręgów kościelnych i osób, które się tym zajmują, na przykład ojca Górzyńskiego, który no, w dosyć ostrych słowach krytykował tego rodzaju przejawy bałwochwalczej religijności i twierdził, że są to takie znamiona myślenia magicznego, tak? No, jakie wrażenia po wizycie w Konotopiu? Po pierwsze, państwo Karkosikowie na trwale odcisnęli swoje piętno właśnie tutaj. Po drugie, pielgrzymi mają nowe miejsce pielgrzymkowe, mają nowe miejsce do modlitwy. Po trzecie, turyści oczywiście również zyskali no taki znaczący punkt. Słuchajcie, no najwyższy posąg w Europie. To jednak napawa dumą i skłania do wizyty. Mam wrażenie, że
okoliczna ludność również na tym zyska, po prostu pracując w usługach bądź we wszystkich innych punktach, którym zapewne to miejsce obrośnie. A wy co o tym sądzicie? Przyjedziecie? Nie przyjedziecie? Lubicie takie miejsca? Odpowiedzcie nam w komentarzu albo odpowiedzcie sobie na nie sami, przybywając tutaj na miejsce. Do zobaczenia. Pamiętajcie, co czwartek nowy odcinek na naszym kanale. Gdzie pojedziemy następnym razem? Nie wiem, przekonacie się sami.